A to już się kameruje? Chyba się kameruje, więc... Już się kameruje. Cześć, Dzień dzień dobry, dobry, witajcie. witajcie. Widzicie nas w plenerze. Jesteśmy w... Kurwa, jeszcze raz. Witajcie. Witamy Was z pleneru. Jesteśmy nad jeziorem, w bardzo pięknych okolicznościach przyrody. Jest z nami Madzia. Co dzisiaj robimy? No, dzisiaj nie biwakujemy, dzisiaj nie odpoczywamy. Chociaż po części odpoczywamy. Jak widzicie, robi się woda na herbatę, na kawę, także będzie tutaj coś przyjemnego. Dzisiaj opowiemy Wam o naszym nowym samochodzie. Znaczy nie takim nowym, bo mamy już go prawie rok. Pytaliście w komentarzach, czym jeździmy, jak jeździmy i jak to teraz mamy poukładane, więc dziś Wam to zaprezentujemy. Tak, trochę to trwało. Przejeździliśmy nim prawie rok, w maju będzie rok. Zrobiliśmy nim już ponad 11 000 kilometrów, więc mamy pewność, że jest dobry, że zostanie z nami na dłużej i że możemy Wam o nim poopowiadać. Także nie przedłużając, robimy sobie kawę. Zostańcie z nami, zapraszamy na odcinek. Chodźcie. Dobra, pierwsze koty za płoty. Z rzeczy technicznych. Nasz samochód to Volkswagen Caddy Maxi w wersji trzeciej. A o bardziej technicznych sprawach opowie Wam Maciek. Tak, moi drodzy, Volkswagen Caddy Maxi, 2014 rok, więc ani za stary, ani za młody, taki powiedziałbym w sam raz, zwłaszcza do naszego budżetu. Co mamy pod maską? Pod maską drzemie Bestia, całe 2.0, turbo diesel, 150 koni, chyba, jakoś tak. Na liczniku na ten moment 221 000 kilometrów, kolor brązowy, metalik. Nałożona ceramika, dlatego nas urzekł. Ma, jak widzicie w kadrze, 17-calowe aluminiowe felgi. No i przede wszystkim wersja Maxi, ponieważ żeby móc spać, żeby móc w nim mieszkać, musieliśmy mieć wersję wydłużoną. W wersji zwykłej również byśmy się zmieścili, ale brakowałoby nam paru centymetrów. Chodźcie z nami, pokażemy Wam wnętrze. Z zewnątrz totalnie niczym się nie wyróżnia, żadnych dodatkowych bagażników, żadnych trumien, żadnych rolet. Na tym nam bardzo zależało z uwagi na to, że chcemy być anonimowi. Zwykły kolor, ciemne szyby i to wszystko, co nam jest do szczęścia potrzebne. Na parkingu, nawet w centrum miasta możemy sobie spokojnie spać, nie widać nas i generalnie jesteśmy w stanie mieszkać w środku, będąc niezauważonym. Chodźcie, pokażę Wam środek. W środku zachowana pełna używalność samochodu, czyli mamy na czas przejazdu 5 miejsc siedzących, pełnych z pasami ze wszystkim, także bezpiecznych. I w momencie, jeżeli jest nam to potrzebne, w ciągu 6 minut jestem w stanie zrzucić cały sprzęt kempingowy i przystosować go do jazdy z 7 pasażerami, tak jak jest to w dowodzie rejestracyjnym. Także jadę na przegląd, potrzebuję 6 minut do przygotowania tego samochodu do stanu takiego, jakim wypuściła go fabryka. Z ciekawostek, które mamy w tym samochodzie, to po pierwsze mokre ogrzewanie Webasto, oryginalne firmy Webasto, które mamy pod maską i szklany dach, zobaczcie, również marki Webasto, który daje nam możliwość troszeczkę takiego, wiecie, zakamuflowanego wpuszczenia powietrza, czyli otwarcia sobie tego dachu i w momencie, jak jest ciepło, możemy tam sobie w środku wpuścić trochę powietrza, dalej będąc niezauważonym. Duży plus tego samochodu to analogowe szyby. Nie potrzebujemy uruchamiać elektryki, nie potrzebujemy uruchamiać świateł, nie potrzebujemy się mocno wyróżniać, żeby sobie otworzyć szybę. Co więcej, możemy sobie zostawić mikrouchył, którego praktycznie nie widać z zewnątrz. Więc to też jest bardzo duży plus tego samochodu. Na tym mi zależało. Kolejny plus, kolejny patent, może nieco z poprzedniej epoki, ale dalej działa. Plastikowe owiewki. Nie po to, żeby zakurzyć fajurę w czasie jazdy i żeby ona nam nie została zdmuchnięta, nie po to, żeby sobie wpuścić powietrze, bo od tego mamy klimatyzację, tylko po to, żebyśmy mogli sobie uchylić okno w taki sposób, żeby tego nie było widać, a dzięki temu mamy dopływ świeżego powietrza do środka i nie skrapla nam się w środku para. Także jak widzicie, mnóstwo takich fajnych, drobnych rozwiązań, które pomagają nam w użytkowaniu biwakowo-terenowym, przygodowym przede wszystkim, bo po to auto zakupiliśmy. Bardzo ważne dla mnie również było to, żeby ten samochód był cywilny, z uwagi na to, że jak powiedziałem słowo codzienne, to przypomniała mi się ta kwestia. Jest to mój samochód, którym na co dzień jeżdżę do pracy. Jest to tak zwany samochód daily, więc on musi być sprawny, on musi być w miarę zwinny, on musi być wygodny, więc takie było nasze założenie.
Oddaję Was w ręce Agi. Teraz Wam coś Aga poopowiada. Maciek opowiedział Wam trochę o technicznych, męskich sprawach stojąc na zewnątrz samochodu, a teraz ja powiem trochę o takich rzeczach, które kobietom mogą dużo ułatwić jeżdżenie takim wielkim samochodem. Nie ukrywajmy, ja do wysokich nie należę, a auto jest naprawdę spore. Z pierwszych fajnych rzeczy, które Maciek zamontował specjalnie dla mnie, jest kamerka cofania, którą mamy umieszczoną tutaj nad głową w lusterku. Nie dość, że mogę nagrywać to, co jest przede mną, mogę również nagrywać to, co jest za mną. Kolejnym ułatwieniem w tym samochodzie jest Android Auto. Można sobie bez problemu wyświetlić wszystkie informacje na dosyć dużym ekranie. Z babskich spraw, nie ukrywajmy, każda kobieta potrzebuje przestrzeni do przechowywania. Najlepsza przestrzeń jest nad głową, wielka półka. A żeby było jeszcze łatwiej znaleźć swoje ubrania, my korzystamy z patentu, który zakupiliśmy sobie dawno temu na chińskiej platformie. Są tu organizery do przechowywania bielizny i ubrań. Każdy z nas ma swoje. Wtedy łatwiej nam jest się odnaleźć. Jednym z warunków zakupu tego samochodu było to, żebym ja również mogła go użytkować jako kierowca. Dla mnie najważniejszą rzeczą wtedy jest, co? Podnoszony fotel. Właśnie przedstawiliśmy Wam nasz samochód jako ten samochód daily, a teraz pokażemy Wam, jak go przerobić na samochód, w którym da się mieszkać. Pierwsza rzecz, którą Maciek specjalnie dla nas stworzył, jest oświetlenie. Jak widzicie, nawet mały kurdupel sięga. Kubeczek z kawą w ręce, w dłoni mej. Przy tej kawusi poopowiadamy Wam, ja Wam poopowiadam zasadniczo, jak przerobiliśmy ten samochód i jakie mamy rozwiązania zastosowane, żeby wygodniej nam się mieszkało. Aga powiedziała Wam o oświetleniu, które zrobiliśmy. Mamy możliwość włączenia, wyłączenia i oświetlenie reaguje na otwarcie klapy. Także mamy tutaj oświetlenie tego obszaru roboczego, który już widzieliście na początku filmu. Mamy tutaj kuchenkę, mamy tutaj stoliczek roboczy, który pozwala nam zatrzymać się i w dowolnym miejscu zrobić sobie wygodnie kawę. Jak widzicie, siedzę sobie wygodnie na zabudowie, którą mamy do spania, ale o zabudowie Wam zaraz troszkę więcej powiem, tylko napiję się łyka kawy, bo zaschło mi trochę w ustach. Także chodźcie do środka, pokażemy Wam, jak mieszkamy. Jesteśmy we wnętrzu i mamy dwie opcje tego samochodu. Pierwsza to jest taka wypoczynkowa, druga wersja samochodu to jest wersja do spania. No i teraz pokażę Wam, jak przygotowujemy, jak to jest wszystko zmontowane, jak to będzie wyglądało w wersji takiej właśnie kempingowej. Zobaczcie, pierwsze co musimy zrobić, opuszczamy siedzenie i tu jest bardzo ważny ten podział kanapy w ten sposób, ponieważ to siedzenie ląduje jako całkowicie otwarte. O, zaskrzypiało. I w tym momencie robi nam się wygodne wejście do samochodu. Pozwólcie, że ja sobie zmienię buty na trochę bardziej wygodne, tak żebym mógł zaprosić Was do moich włości. Składamy tą część foteli. Uwaga! I ta część foteli jest bardzo istotną częścią z uwagi na to, że ona staje się kanapą. Na to na razie nie patrzcie, bo to jest wersja transportowa. Zaraz będziemy to wszystko fajnie przekładali. Bierzemy materac. Mamy specjalne materace z końcóweczką taką właśnie odpinaną. Odpinamy sobie te poduchy. One są zaprojektowane właśnie w taki sposób, żeby starczyły nam na oparcie w tej części. Uwaga, drodzy kamerzyści. I ciach. Zaraz Was wezmę do środka i pokażę Wam, jak to wygląda od wewnątrz. Także na to wszystko kładziemy sobie poduszeczkę. Pani Agnieszko, proszę o kocyk. Kocyk. Tu jest specjalny kocyk z wełny przywieziony z Estonii, z lumpeksu. Także po lumpeksach też szukamy takich fajnych rzeczy. Dajemy poduszeczki z jednej strony. Normalnie dajemy jeszcze poduszeczkę z drugiej strony, ale jako że teraz sięga tutaj kamera, to pokażę Wam później. I w ten oto sposób mamy jedną kanapę, a z drugiej strony po zamknięciu klapy materac robi nam za drugą kanapę. Dajcie mi chwilę, żeby zrobić tu porządek i włączymy się, jak zrobię już wersję kempingową. Jak widzicie, tworzy się tu całkiem wygodna kanapa. Powiem Wam, że rzadko tu siedzę, bo to jest ulubione miejsce Agi i Pixela. Także naprawdę rzadko mam okazję tu usiąść, a tu się naprawdę wygodnie siedzi.
No i co mamy tutaj z takich rzeczy technicznych, które ułatwiają nam życie? Z tej strony widzicie organizer, który stworzyliśmy z Agą. Jest to alternatywa drogich organizerów, które można znaleźć w internecie. Tu jest sklejka 6 mm, jest organizer z temu za 19 zł i trochę szpeju naszego. Jak jest to przymocowane? Małymi śrubkami do plastiku w 4 miejscach i nam to zwyczajnie nie wypada. Tu mamy wszystkie potrzebne rzeczy, czyli oświetlenie, środek na komary, jakieś zapalniczki, woreczki i tak dalej, i tak dalej. I mamy tutaj włącznik naszego pięknego oświetlenia kempingowego. W związku z tym, że nie chcieliśmy ingerować w strukturę samochodu, ten samochód ma być seryjny, więc wymyśliliśmy sobie takie oświetlenie z Actiona za całe 19 zł, które doskonale daje radę i fajnie oświetla wnętrze, robiąc przy tym przyjemny klimat. Co mamy dalej z takich naszych rozwiązań, znaczy z rozwiązań, które nam się przydają? Jak widzicie, stoliczek. Za stoliczek służą nam skrzynki Jolko, w których mamy fajny dostęp ze wszystkich stron. Wozimy tu wszystkie potrzebne szpargały, możemy wejść górą i w ten oto sposób mamy fajny stoliczek, mamy wygodny dostęp w środku, a jeżeli potrzebujemy na zewnątrz, również możemy sobie wyłożyć na zewnątrz. Ja sobie tutaj wyciągnę i przykryję pięknie stoliczek. O, proszę. I mamy przepiękny stoliczek, bardzo wygodny. Co mamy dalej z rozwiązań, które nam się przydają? Stacja zasilania. Podaj mi tu proszę kamerę. Stacja zasilania, którą już znacie, to jest nasza starsza stacja zasilania EcoFlow Max, River Max nawet. Ta stacja służy nam do ładowania telefonów, do czego służy stacja, tak? No do tego, do czego służy stacja, plus do zasilania, ogrzewania postojowego, o którym zaraz powiem, bo ono jeździ z nami całkiem od niedawna. Okna. Na okna właśnie szyją się maty. Na dniach będziemy mieli maty termoizolacyjne, które pozwolą nam na odizolowanie się trochę od zewnątrz, czyli będziemy mieli trochę cieplej, trochę więcej prywatności. Także aktualnie Krawcowa obszywa nam je, z uwagi na to, że nie wiem w jakiej kolejności te odcinki wyjdą, ale wyjdzie również odcinek stworzenia takich mat, więc zobaczycie jak takie maty stworzyć i jak one powstały i dowiecie się ile to wszystko nas kosztowało. A teraz pozamykamy to wszystko i pokażę Wam jak to wygląda w takim trybie kempingowym. Tak wygląda, moi drodzy, druga strona. Tu musieliśmy trochę szybko poukładać, musiałem pogonić kamerzystów. Także jak tutaj widzicie, zwróćcie tam uwagę, mamy tą przestrzeń do przechowywania, o której mówiła Aga. Poczekajcie, ja tam podejdę. Tu mamy tą przestrzeń do przechowywania i tam wchodzą ubrania na 2 tygodnie, w sumie na 3 tygodnie podróży. No a tak właśnie się prezentuje ta druga część kanapy. Ja wolę swoją część. Moja część jest bardziej wygodna, jest tam ciepło, można się oprzeć bez problemu i oczywiście mieszczę się razem z pikselkiem. Tu jest trochę mało miejsca. Dlatego siedzi tu Pańcio. Jak widzicie, ten fotel, który otworzyliśmy, służy nam za przejście. No a na ziemi mamy piękne perskie dywany. Jako ciekawostka również, to zdradzimy Wam taką rzecz. Jako ciekawostka, na czas zimowy podłożyliśmy sobie podkłady pod panele. Docelowo spróbujemy ocieplić ten samochód, ale w związku z tym, że zimowo było chłodno, troszeczkę nam od dołu, więc położyliśmy 3 warstwy takich zwykłych takich podłoży pod panele i dzięki temu mamy troszkę cieplej i mamy trochę przyjemniej. Także tak to wygląda. No i takie perskie dywany, tu moje piękne skarpetki w paski idealnie wpasowują się dzisiaj w te dywany. Także ja Wam pokażę jeszcze z takich patentów, no bo zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Opa, opa, opa. Dobra, zamykamy klapę. W normalnej wersji samochodu nie ma możliwości wyjścia, bo normalne samochody nie mają tutaj klamki. Ale zobaczcie, zrobiliśmy sobie taki patent, tutaj taki magiczny zielony przycisk, który powoduje, że możemy otworzyć sobie okno na statyw. A żeby było śmiesznie, to akurat wczoraj wieczorem oglądaliśmy odcinek Patec Wariatec, który właśnie pojechał swoim kamperem na wycieczkę i co się okazało? Zgubił klamkę i utknęli właśnie na pace i nie mogli wyjść. I co? I co? Proszę, możesz to dopisać do swojej listy patentów. Zrobić guzik bezpieczeństwa wyjścia. Zanim przejdziemy do wersji sypialnianej, chcemy Wam jeszcze opowiedzieć o naszej zabudowie.
Widzę, że Maciek robi sobie tutaj za plecami jaja, więc oddajmy mu głos. To nie były jaja, tylko to był język migowy i wiesz. No, tak, to jest zabudowa, z którą jeździmy już jakieś 5 lat. Tak ostatnio wyszło na targach, że już mamy ją jakieś 5 lat i jeździła z nami w Skodzie Octavii. Tak, ci, którzy są pierwszy raz na kanale, jeździliśmy kiedyś w bagażniku w Skodzie Octavii, więc możecie zrozumieć, jakie mamy teraz salony i jak to wszystko działa. A ci, którzy są pierwszy raz i nie wiedzą, nie widzieli, jak wygląda ta zabudowa w naszej Skodzinie, no to tu gdzieś, tu gdzieś Wam przypnę kartę z filmem, a jeżeli nie ogarnę tego, bo wiecie, ja nie do końca czasami ogarniam te YouTube, to przypnę Wam zwyczajnie w komentarzu. W komentarzu? W komentarzu, w opisie. Wszędzie Wam to przypnę. Czym jest ta zabudowa? Jest to zabudowa firmy Raxo, jest to zabudowa Monck, tak jak mnich. Czy jest lekka? Jest lekka, waży 25 kg, jest to sklejka. Wytrzymałość tego to jest chyba 120 kg, coś koło tego. No generalnie 2 osoby pośpią, 3 osoby też próbowaliśmy i też się nie załamało. Stoliczek, który już widzieliście. Mamy tak, zatrzymujemy się gdzieś w trasie na kawę, nie musimy korzystać z McDonaldów. Rozstawiamy stoliczek i mamy własne zaplecze, budząc zainteresowanie często na parkingach, zwłaszcza jak włączymy oświetlenie u góry. Mamy skrzynie robocze. Wybaczcie, że nie pokażę Wam, co w nich mamy, bo mamy tam bałagan. Ale możemy zdradzić, że przechowujemy tutaj takie pierdoły, tak zwane przyda się. Tu może Wam troszkę uchylę, Rąbka tajemnicy. tam jest taki, wiecie, bałagan, więc to są takie skrzynki techniczne. Z reguły wygląda to w taki sposób, że w tej skrzyni są rzeczy techniczne, czyli mamy jakieś rurki, mamy jakieś kartusze z gazem, jakieś takie rzeczy mniej potrzebne. W tej skrzyni mamy mniej potrzebne rzeczy związane z jedzeniem, takie rzeczy, które nie są na co dzień potrzebne, które nie są wymagane, jeżeli siedzimy w środku z zamkniętą klapą, z uwagi na to, że tej skrzyni nie wyciągniemy w drugą stronę, czyli musimy otworzyć bagażnik, żeby ją wyciągnąć. A większość rzeczy, które mamy, takich użytkowych, kubki, sztućce, kawę, herbatę, przetrzymujemy w tych skrzyniach od Jolko, które tu Wam pokazywaliśmy wcześniej i to są nasze takie skrzynie główne do życia. Ważne w tym wszystkim jest to, żeby zachować porządek i to jest to, o co często się w sumie kłócimy w trasie, z uwagi na to, że na tak małej powierzchni przy 2 osobach bardzo szybko robi się bałagan. Pozostawiona torba, pozostawiona reklamówka powoduje, że robi się bałagan. Także w domu ja jestem bałaganiarzem, a w trasie Aga trochę bywa bałaganiarzem. No przyznaj się. Nieprawda. No przyznaj się, że nie To odkładasz. ja zawsze Ci każę chować wszystko w te samo miejsce, żeby później było to łatwo znaleźć. Tak, i to jest kolejny aspekt, czyli odkładanie rzeczy w to samo miejsce, z uwagi na to, że czasami wiecie, siedzimy na biwaku, jest ciemno, wyciągamy rękę, wiem, że mam tutaj stację, wiem, że wyciągam rękę, patrząc na Was, mam tutaj oświetlenie, tu zapalam światło, tu mam antykomarowy, tutaj mam pozostałe oświetlenie, tu mam woreczki, także nie patrząc jestem w stanie po ciemku wszystkie elementy wyposażenia znaleźć. Z fajnych rzeczy, które jeszcze nam tutaj wyszły w Caddy z uwagi na to, że jest duży, to mamy tutaj jeszcze takie wnęki, w których trzymamy krzesełka. Tak, tu akurat są krzesełka, a tu mamy coś jeszcze specjalnego, ale to pokażemy Wam później. Tak, bo nie tylko śpimy, nie tylko mieszkamy, Gotujemy, gotujemy, mamy też miejsce do mycia. ale to zaraz Wam wszystko pokażemy. Mamy przebieralnię, mamy prysznic, ale poczekajcie. Dobra, moi drodzy, a jeżeli już mowa o dostosowaniu samochodu do spania, to zobaczycie, jak szybki to jest proces. Zobaczcie, musimy sobie te skrzynki zrzucić na dół, z uwagi na to, że powierzchnia spania powoduje, że jeżeli nie chcemy mieć bałaganu, to musimy pewne rzeczy włożyć pod spanie, tak? Czyli tutaj trafiają nasze skrzynki z wyposażeniem, tutaj trafia kosz na śmieci, tutaj trafia też kuchenka z czajnikiem, żebyśmy w rano sobie tylko ją wystawili do góry i mogli sobie od razu przygotować coś ciepłego do picia. No i jak wygląda proces? Proces wygląda bardzo prosto, aczkolwiek może wyglądać dosyć karkołomnie. Zobaczcie, że z różnych miejsc będę wyciągał różne rzeczy. Tu mamy takie profile potrzebne do wzmocnienia naszego spania. Zobaczcie, tu jest taka piękna harmonika, która powoduje, że tworzy nam się przestrzeń do spania. I teraz zatrzymajmy się tutaj na tym aspekcie na chwilę, zanim wszystko przygotujemy. Tu jeszcze wiaderko do wody. Dlaczego miała to być wersja long, wersja maxi? Zwróćcie uwagę, że siedzenia cały czas są w wersji
zwykłej, znaczy takiej normalnej, czyli stoją, są gotowe do jazdy. Tu mamy bardzo dużo powierzchni jeszcze, która pozwala nam w jakiś sposób funkcjonować, w jakiś sposób sobie usiąść normalnie, żyć w normalny sposób. Ale dlaczego te siedzenia są ważne? Z uwagi na to, że bardzo często śpimy na dzikusa, śpimy w miejscach, gdzie nie do końca powinniśmy, tak, szukałem ładnego słowa, więc gdyby coś się działo, gdyby pojawiło się jakieś zagrożenie, aczkolwiek przez tyle lat jeżdżenia się nie wydarzyło, ale wiecie, lepiej na zimne dmuchać, to w tym momencie ja przeskakuję do przodu i zwyczajnie odjeżdżam. Dobra, zobaczcie, jakie to jest proste. Mamy profile wzmacniające, które musimy założyć z boczku i mamy do tego rzepki. Także zakładamy rzepki. Rzepki są po to, żeby nam nie spadał ten profil. Co robimy dalej? Dalej przylatuje magicznie materac. Magicznie, zobaczcie, wlatuje materac, wpada druga część materaca. Oczywiście musimy zamknąć siedzenie, które było przejściem, po to, żebyśmy mieli pełne podparcie. I w tym momencie mamy pełnoprawne. Mamy pełnoprawne spanko. Także długość tego spania coś koło 2 metrów. Na szerokość mamy tu koło 100 cm. Także można się wyspać. Jak widać, miejsca jest wystarczająco zarówno dla 2 osób wygodnie, jak i dla 3 osób od biedy też by się dało przespać. Także jest całkiem wygodnie, płasko, materac całkiem gruby, wygodny. No i co tu dużo gadać? Jest wygodnie, chociaż czasem bywa zimno. A na zimno też mamy sposób. Chętnie Wam pokażę naszą kołderkę, bo nie ukrywam, że jesteśmy bardzo z niej zadowoleni. Jest to ulubiona kołderka Pixela. Teraz mi będą patrzeć na ręce. Maciek nie każe... Czekajcie, patrzcie, aż mnie drżą ręce. Maciek każe mi rozpinać kołdrę, to mi się będą ręce trzęsły. No i musisz zaprezentować widzom, jak się śpi pod kołderką. Także Mam pakuj się do pokazać środka. widzowi? O matko. Wszystko dla widza. Wszystko dla widza. Dobra. Widzu, patrz i doceń. Doceń. Tak, także to jest pierwszy ze sposobów ogrzewania samochodu, a następne sposoby, te nieco bardziej techniczne, to zaprezentuję Wam ja. Jeżeli mówimy o ogrzewaniu się na kempingu, to tak naprawdę poczynając od kołderki, kocyka, bo tak naprawdę próg wejścia jest niski, bo możemy wziąć pościel z domu. Więc tak naprawdę nie musimy kombinować, nie musimy cudować, nie musimy zakupować sprzętu. Jasne, wygodnie jest mieć puchową kołderkę, wygodnie jest mieć śpiworek, który nas dogrzeje, ale kocyk też doskonale daje radę. I to jest na ciepłe dni. Jeżeli zbliża się chłodniejszy dzień, to mamy w samochodzie coś takiego jak Webasto. Tu przy kluczykach mamy taki magiczny pilocik z logo Volkswagena. W momencie, jak ja sobie nacisnę on, to samochód zaczyna mi grzać. Mamy tak zwane ogrzewanie mokre wbudowane w samochód. Ale to jest dobry protip dla ludzi, którzy szukaliby takiego właśnie rozwiązania jak nasz Volkswagen. Trzeba mieć na uwadze, że ogrzewanie mokre nie zastąpi nam ogrzewania całonocnego z uwagi na to, że ono ma kilka mankamentów. Pierwszym mankamentem jest to, że jest bardzo prądożerne i potrafi rozładować akumulator. Wprawdzie seryjnie wbudowane ogrzewania mają zabezpieczenie przed wyładowaniem akumulatora i mają zabezpieczenie przed zużyciem paliwa. Z uwagi na to, że nie pozwolą Wam wyładować akumulatora i nie pozwolą zużyć paliwa do końca, mają zabezpieczenie, wyłączą się, nie pozwolą się załączyć. Drugi aspekt, jeszcze ważniejszy, jest taki, że mają ogranicznik czasowy. Czyli włączamy i w przypadku tego samochodu maksymalnie godzinę mamy ciepło, po czym to ciepło się wyłącza. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ogrzewanie bierze najwięcej energii podczas włączania, no to mamy zestaw, który powoduje, że to ogrzewanie nie nadaje się do dogrzewania samochodu cały czas. Kolejny aspekt jest taki, że jest to Webasto mokre. Na czym polega Webasto mokre? Webasto mokre rozgrzewa silnik i wywiewami seryjnymi samochodu wypuszcza to powietrze na samochód. Więc tracimy bardzo dużo energii, bardzo dużo czasu na to, żeby to ogrzewanie podgrzało nam najpierw silnik i dopiero nas. Także jest to rozwiązanie ciekawe, przyjemne na chłodniejsze dni, ale nie zupełnie
powodujące, że jesteśmy totalnie dogrzani i tak dalej. Do tego służy ogrzewanie suche. I teraz pokażę Wam nasz patent, który mamy chwilowo. Ten patent zostanie zamieniony na Webasto wbudowane, bo chcemy sobie to zrobić, chcemy wmontować w samochód jeszcze drugie ogrzewanie suche, które będzie na stałe, będzie zabudowane na takich samych zasadach i będzie umożliwiało grzanie całą noc bez przerwy, a dopóki tego nie zrobiliśmy, wymyśliliśmy sobie takie rozwiązanie. Zobaczcie, kupiliśmy, akurat to jest 8 kW ogrzewanie kupione na chińskim markecie. 8 kW, czy to jest wystarczająco? Nie, to jest zdecydowanie za dużo. Wystarczą Wam 2 kW na taki samochód. Ale kupiliśmy 8, ponieważ pasował mi gabaryt i pasowała mi cena. Zapłaciłem za to 250 zł. Także jest to tanie. Jak to jest zamocowane? Widzicie tutaj pasy. Tutaj z tyłu mamy zamontowany taki haczyk, taki koszyk do powieszenia przedłużacza tak naprawdę garażowego. Na nim stoi ogrzewanie i przypięte jest za pomocą pasa do koła. Zupełnie wystarczy. Nie mamy założonych rur wydechowych, ale od dołu wychodzi rura wydechowa i mamy temat załatwiony. I ono sobie wisi tutaj. Z ogrzewania wychodzi kabel z wtyczką i ten kabel możemy podpiąć do stacji zasilania bądź nawet do samochodu, z uwagi na to, że podczas startu przez pierwsze 2-3 minuty ogrzewanie pobiera w granicach 110 W, a potem pobiera tyle co telefon komórkowy w granicach 8 watów. Nie jestem profesorem z polonistyki, także wybaczcie. Na pokładzie wyświetlacz, ale w zestawie mamy również pilot, więc możemy ze środka sterować ogrzewaniem. A w jaki sposób to wprowadzamy do środka? Pewnie zdążyliście zauważyć, że leży za mną taka rura, giętka. Rozciągamy sobie rurę, wkładamy ją do środka, wpinamy ją w ogrzewanie i ogrzewanie doprowadzone jest do środka samochodu. Zbudowaliśmy sobie na razie prowizoryczną osłonę. Ta osłona jeszcze będzie dopracowana, będzie pomalowana, będzie tu jeszcze wentylacja. Także ona powstała wczoraj, także na ciepło, na gorąco ją macie. Po co ona jest? Przede wszystkim po to, żeby nie padał deszcz do środka i żebyśmy mogli wprowadzić tą rurę. Także w taki oto sposób dogrzewamy się i dbamy o to, żeby było ciepło Adze, Pikselowi i mnie. Widać Maćka? No, trochę. No to weź tak stań, żeby Maćka było widać. Jak widzicie, Maciek delektuje się tutaj kawą, a żeby zrobić sobie kawę, to co nam jest potrzebne? Na pewno potrzebujemy kuchenki, którą już widzieliście, ale głównym elementem jest Ja wiem, nie tylko kawa, woda. ale i woda. Nasza woda znajduje się w 12-litrowej bańce, którą mamy wiadomo skąd, z tak zwanego chińskiego marketu. Baniak sprawdza się bardzo dobrze, a jeżeli w trasie chcecie sobie uzupełnić wodę, to gdzie ją możecie znaleźć? Może Maciek nam powie. A może widzowie napiszą w komentarzach, dajemy Wam chwilę. Napiszcie w komentarzu, skąd można wziąć wodę. A można ją wziąć ze stacji benzynowej. A bardzo często, niestety w Polsce spotykamy tego mało, ale na stacjach benzynowych za granicą bardzo często są tak zwane punkty serwisowe, w których macie powietrze, macie zestaw do mycia szyb i macie źródełko z wodą. Z reguły jest to woda zdatna do picia po przygotowaniu, więc nadaje się do mycia, nadaje się właśnie do zagotowania, do zrobienia sobie kawusi, więc w ten oto sposób można się wyposażyć. A skąd w Polsce możecie mieć wodę? Na przykład z cmentarza. Zwróćcie uwagę, jak będziecie następnym razem na Wszystkich Świętych, że na każdym cmentarzu jest kranik z wodą. Więc wystarczy iść i nalać sobie troszkę wody. Pranko. Pranko jest ważne w podróży. Jeżeli wybieracie się na 3 tygodnie na wakacje, ile ciuchów ze sobą zabieracie? Wszyscy uważają, że to kobiety zabierają dużo ciuchów, a to nie jest prawda. Ja wcale tak dużo nie zabieram. Maciek może potwierdzić. A nie zabieram dlaczego? Bo czasami bierzemy. Pokażę Wam, co mamy fajnego. Takie wiaderko składane. Powiem Wam szczerze, patent jest rewelacyjny. Nalewacie trochę wody, wsypujecie trochę proszku do prania, pierzecie swoje ubrania, wywieszacie na sznurku i macie czyste ciuszki. A jak prania jest na tyle dużo, to raz na jakiś czas polecamy pralnie automatyczne. Takie normalne, które znajdziecie w mieście. Nie jest to drogi koszt, a możecie przy okazji sobie nie dość, że wyprać pranie, to jeszcze je wysuszyć w suszarkach takich bębnowych. Polecamy. Czasami pytacie nas, a gdzie przechowujemy jedzenie? W związku z tym, że nie jemy mięsa, ni go nie kupujemy, nie musimy go przechowywać w chłodzie. Do tego wystarcza nam pojemnik.
Bardzo dobrze sprawdza się podczas zakupów w sklepie, ale również do przechowywania żywności. Pojemnik jest na tyle duży, że mieści nam się bardzo dużo rzeczy. Po naszej głowie oczywiście chodzi lodówka, taka fajna, wypasiona, ale niestety na razie nie mamy na nią zbyt dużo miejsca. Ostatnio wpadła nam w oko jedna lodówka, taka szufladowa, ale niestety w związku z tym, że ma wysoką cenę, musimy się nad nią zastanowić. Jak już wspomnieliśmy o wodzie, poznaliście nasze sposoby na gotowanie kawy, przechowywanie wody, to teraz pokażemy Wam, jak tą wodą się umyć. A to zaprezentuje nam Maciek. Tak, bo Aga nie dosięga, wyciągnęła mnie z picia kawy. No i pokażę Wam, jak my to robimy. Zobaczcie, mamy takie rozwiązanie, magnesiki z portalu ulubionego. I takie magnesiki montujemy sobie w punktach na samochodzie. Następnie bierzecie zasłonkę prysznicową. Uwaga, nie z chińskiego portalu, to jest ze sklepu Jula. 19 zł. Taka osłona ma plastikowe uszka, więc jak można się domyślić, te plastikowe uszko pasuje do metalowego haczyka. Tak, trochę wiatr wieje, więc... Tak, zawiewa, będzie więc nam ja się zawiewać odwrócę na tutaj. chwilę do Was tyłem. Tak, także moi drodzy, jak widzicie, dzisiaj nam wieje, więc tak to wygląda. Jeżeli mocno faktycznie wieje, no dzisiaj to nie będzie super pokaz. Jeżeli nam mocno wieje, to możemy sobie, tylko stoimy wysoko i możemy sobie to przypiąć szpilkami do ziemi. No i mamy kawałek prywatności, czy do przebrania, czy to do wykąpania się. I do tego, uwaga, z kolejnego naszego ulubionego sklepu Action, zbiornik na wodę, czarny, po to, żeby można było nagrzać. No i teraz w zależności od potrzeb, albo możemy go powiesić sobie tutaj, albo możemy nalać wody, wrzucić go na górę, dać mu się nagrzać, a potem sobie tylko myć rączki, albo powiesić go trochę wyżej i umyć włosy. Także rewelacja, a w razie czego jak wisi kurtyna, to możemy się przebrać. Mamy odrobinę prywatności nawet na kempingu i się to sprawdza. Moi drodzy, jak widać, tych rozwiązań jest mnóstwo. Mamy ten samochód, jak wspomnieliśmy, od maja zeszłego roku, czyli na dzień 8 marca roku 2026. Ten samochód zrobił z nami 11 000 kilometrów. Sprawdza się bardzo dobrze. Te nasze rozwiązania cały czas ewoluują, cały czas się rozwijają. Byliśmy nim na wyprawie w Estonii, na 2-tygodniowej wyprawie, gdzie sprawdził się doskonale. Praktycznie co weekend w jakiś sposób go eksploatujemy, czy to turystycznie, czy to wozimy nim gruz czasami. Pociągniemy przyczepkę, bo o tym nie wspomnieliśmy, że mamy też hak, na którym możemy na przykład przewieźć rowery. No i tych rozwiązań jest mnóstwo, tak? No dzisiaj nie zabraliśmy jeszcze ze sobą tarpa, którego rozkładamy jako daszek w momencie, kiedy pada. Nie zabraliśmy panelu solarnego, nie będziemy rozkładać krzesełek. Także pozwólcie, że ten przydługi już film powoli będziemy kończyć, a ja Wam wrzucę parę fotek, parę przebitek z faktycznego używania, z faktycznych podróży i jak to wygląda, kiedy my podróżujemy i śpimy i mieszkamy w tym samochodzie, bo inaczej tego nazwać nie można. Także zostawiamy Was z fotkami, a my się powoli będziemy żegnali, tak? Także Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. dokładnie. Jeżeli zostawiacie komentarz, to zostawcie tam przynajmniej 7 słów, z uwagi na to, że YouTube lubi tą 7. No i puśćcie dalej, dajcie nam tutaj kopa do działania, bo każdy pozytywny komentarz powoduje, że się uśmiechamy i chce nam się wyjechać w teren I nagrywać dla Was filmy. Dokładnie. Także moi drodzy, na dzień dzisiejszy kończymy. Zostawiamy Was z foteczkami i z przebitkami z faktycznego używania tego oto sprzętu. A ja jeszcze dodam, że jeżeli Wy macie jakieś fajne rozwiązania, co jeszcze możemy ulepszyć w naszym kamperku, dajcie nam znać w komentarzu. Dokładnie, jesteśmy otwarci i chętni na wszelkiego rodzaju sugestie, pomysły, a nawet współdziałania i współpracę. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego i trzymajcie się. Cześć! Będzie? Widzicie, tak sobie to zrobiłem. Prototypowo na razie. Założyłem tarp od wydry na 2 słupkach. No i wygląda to dobrze. Można sobie spokojnie stanąć. Macie dostęp do drzwi, także wchodzicie sobie do środka. No fajnie, trzeba linki dopasować, bo na razie przymierzałem tylko. No ale wygląda to dobrze, powiem Wam.
I tak to się dzisiaj prezentuje tutaj. W sumie nie wiem, po co te krzesełka wyciągamy, jak ich rzadko używamy. Dzisiaj korzystamy ze słoneczka, doładowujemy wszystkie urządzenia. Tam stoi nasza umywalnia, nasz zlew. Zjedliśmy właśnie jedzonko. Zaraz ugotujemy wodę na coś do picia. O, tu się wszystko ładuje, zobaczcie.